Cześć! Witam na kanale Sober Polish Girl. Za mną świnka skarbonka. Oznacza to, że dzisiaj porozmawiamy sobie o pieniądzach. Czy zastanawialiście się, ile kosztuje Was regularne spożywanie alkoholu? Przyjrzyjmy się, ile mamony przecieka Wam przez palce. Jeśli rozważamy, w jaki sposób picie wpływa na nasze finanse, musimy przyjrzeć się dwóm składowym. Pierwsza to wydatki bezpośrednio związane z piciem, czyli krótko mówiąc koszty naszych trunków. Druga to koszty pośrednio związane z nadużywaniem, czyli wzięcie bezpłatnego urlopu w pracy, poor performance w pracy, utrata szansy na awans, różnego rodzaju stawianie kolejek, zamawianie taksówek. Dodajemy do siebie te dwie składowe i nierzadko wychodzi nam szokująca liczba. To narzędzie wykorzystywane w terapii leczenia uzależnień. Ma nawet swoją wdzięczną nazwę – Litresh. Pamiętam, będąc w ośrodku leczenia uzależnień, niejednokrotnie spotkałam się z tym, że ktoś łapał się za głowę, kiedy przyszło mu stawić czoło tym liczbom. Dobra, zacznijmy od kosztów bezpośrednich. Przyjmijmy, że wypijasz jedną butelkę wina dziennie. Jedna butelka średniej klasy wina to koszt około 20 zł. Mam nadzieję, że się nie mylę. Proszę, poprawcie mnie, jeżeli nie mam racji. Nie mieszkam w Polsce. Miesięcznie zatem będziemy wydawać około 620 zł, a nasze wydatki związane z zakupem alkoholu w skali roku to już koszt 7440 zł. Piłam 18 lat. Kurczę, to tak jakbym czekała, kiedy mój nauk osiągnie pełnoletność. 18 lat daje mi kwotę 133 000, ale mówimy tutaj o jednym z najtańszych win. A przecież niejednokrotnie w klubach płaciłam więcej za alkohol. Przecież stawiałam jeszcze innym, zamawiałam alkohol na dowóz do domu. Dodam zatem jeszcze 50 000 złotych, ponieważ sporo imprezowałam za granicą, gdzie alkohol jest zdecydowanie droższy. I tak jak powiedziałam, to jest wyłącznie koszt bezpośredni. Tyle szło z mojej kieszeni na zakup alkoholu. A co z taksówkami? Co z idiotycznymi wydatkami związanymi z pokryciem jakichś zniszczeń? Na przykład wybite szyby w mieszkaniu. Tak, zapraszałam sobie takich znajomych, którzy od czasu do czasu lubili sobie kopnąć drzwi balkonowe. Co z opuszczonymi dniami w pracy, za które nikt nam nie zapłacił? Co z zawalonymi projektami? Aż w końcu co z fortuną, którą wydałam na wynajmowanie Airbnb w Londynie, pomimo że miałam gdzie mieszkać, ale mój partner, wiedząc o moim problemie alkoholowym, nie godził się na to, żebym spożywała alkohol w domu. Wobec tego wynajmowałam sobie mieszkania, żeby zapewnić sobie komfort picia. Co ze zgubionymi telefonami, kluczami, zalanym komputerem, co z kosztami postępowania sądowego. Bez problemu w taki idiotyczny sposób straciłam kolejne 50 000 złotych, tak w przybliżeniu. Ja nawet śmiałabym pokusić się tutaj o większą liczbę, bo pośrednie wydatki związane z decyzjami podejmowanymi pod wpływem, z konsekwencjami mojego picia naprawdę sporo mnie kosztowały. Pamiętam, musiałam powtarzać kurs digital marketingu, którego koszt wahał się w granicach 15 000 złotych. Musiałam go powtarzać dlatego, że jeśli chodzi o pierwszą edycję, opuszczałam zbyt dużo zajęć ze względu na moje improwizowanie i nie mogłam nadążyć, a potem trzeba było powtarzać. Do tego dochodzą koszty utraconych klientów, jeżeli prowadzisz własną działalność. Oj, myślę, że jakby tak podliczyć, u mnie na pewno zebrałoby się około 300 000 złotych.
Właśnie tyle brakuje mi teraz do mieszkania. No ale dobra, nie będę teraz biadolić. Nie jest tajemnicą, że niektórzy mieli zdecydowanie mniej szczęścia niż ja. Potracili majątki, stracili dach nad głową, są zagrożeni wykluczeniem społecznym i stracili szansę na powrót na rynek pracy. Siądźcie teraz wygodnie z kalkulatorem, weźcie do ręki kartkę i długopis i podliczcie wasze straty związane z wieloletnim piciem. W głowie to nie to samo. Trzeba mieć tą liczbę czarno na białym. Teraz pomyśl sobie, co mogłabyś z tymi pieniędzmi zrobić, na co mogłabyś je przeznaczyć. Ja wiem, że ciężko jest to wszystko oszacować, cierpimy z wiadomych względów na amnezję. Niemniej jednak nawet taka symboliczna liczba, mam nadzieję, że przemówi ci do rozsądku, jeżeli inne argumenty do ciebie nie trafiają. Bo nie wiem, jak jest z wami, ale do mnie argumenty finansowe jak najbardziej trafiają. No dobra, skoro już wiemy, ile picie kosztuje nas osobiście, przyjrzyjmy się, jakie są koszty społeczno-ekonomiczne związane ze spożywaniem alkoholu w naszym kraju. Posłużyłam się danymi opublikowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Okazuje się, że tylko w 2020 roku podatnicy płacili ponad 31 miliardów złotych za nadmierne picie Polaków, podczas gdy wpływy z akcyzy tych trunków wynosiły zaledwie 12 miliardów. Agencja wskazuje na takie oczywiste wydatki jak ściganie przestępstw, leczenie, izby wytrzeźwień, ale też PKB utracone w wyniku śmiertelności, chorób czy absencji w pracy spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Weźmy też pod uwagę, że była pandemia i mieliśmy do czynienia ze wzrostem konsumpcji alkoholu. Niestety nie byłam w stanie dotrzeć do danych z roku 2021, po prostu Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jeszcze ich nie opublikowała. Przyjrzyjmy się zatem bliżej danym z 2020 roku. Pozwólcie, że posilę się tutaj swoimi notatkami. Ogromne sumy wydają szpitale i więzienia. Leczenie chorób wywołanych przez alkohol kosztuje ponad 0,5 miliarda rocznie. Związane z napojami wyskokowymi koszty więziennictwa sięgają 213 milionów złotych. Wcześniej sporo pracy miała też policja. Jej wydatki to około 56 milionów złotych. Prokuratura 128 milionów złotych i sądy 165 milionów złotych. Produkt krajowy brutto tracony z tytułu zachorowalności na różnego rodzaju choroby związane z nadużywaniem alkoholu jest szacowany na 631 milionów. Na izby wytrzeźwień samorządy wydają 57 milionów rocznie. Najkosztowniejszą jednak pozycją w rachunku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest wyceniona na 25 miliardów złotych przedwczesna śmiertelność Polaków związana z nadużywaniem alkoholu. Przedwczesna śmiertelność Polaków jest bardzo kosztowna, a alkohol stał się główną przyczyną zgonów mężczyzn między 15 a 25 rokiem życia. I co ciekawe, przyczyną nie jest stan zdrowia, ale ryzykowne zachowania, jakich podejmujemy się pod wpływem alkoholu. Na przykład jazda po pijaku samochodem, bójki, skoki na główkę do wody po pijaku. PARPA szacuje, że w Polsce mamy około 860 000 osób uzależnionych, ale 4-krotnie większa jest liczba osób, które piją w sposób ryzykowny. I oni również są narażeni na koszta związane z utratą zdrowia, ponieważ nadużywają alkohol. Czy widzisz siebie w tej grupie? Okej, dzisiaj to by było to by było na tyle.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, mam nadzieję, że po tym odcinku zdecydujecie się na sporządzenie własnego litraża. A jeśli litraż Was nie do końca przekonuje, na końcu tego odcinka wyskoczy Wam film, w którym obnażam 5 kłamstw, jakie powtarzają sobie osoby uzależnione. Sprawdź, czy Ty też to mówisz. Daj znać, że tutaj jesteś, klikając łapkę w górę. Będę również bardzo wdzięczna za subskrypcję. Każda nowa dodaje mi motywacji do tworzenia nowych treści. No dobra, nie mam młotka. Odkładałam sobie przez pół roku pieniążki. No to teraz wybieramy się na zakupy. Idziemy na zakupy.